W wielu miejscach na platformie zobaczymy edytor tekstu, który pozwala nam modyfikować teksty, które wprowadzamy, zarówno jeśli chodzi o formatowanie tych tekstów, ale też na przykład możemy dodawać elementy multimedialne do naszych tekstów i do całego kursu. Edytor ten zawiera oczywiście między innymi bardzo podstawowe funkcje, których nie będziemy tutaj omawiać szczegółowo, tylko sobie je krótko wspomnimy. Ma też niektóre funkcje, na które warto zwrócić większą uwagę, ponieważ wydaje się, że są bardzo oczywiste, ale jednak pewne rzeczy mogą być istotne przy korzystaniu z tych funkcji. I wreszcie niektóre z funkcji, które są dostępne w tym edytorze, są na tyle często wykorzystywane przez wykładowców i są na tyle istotne, że poświęcimy im osobne filmy. Wśród tych najbardziej oczywistych funkcji edytora mamy na przykład możliwość definiowania stylów tekstu, możliwość wyrównania tekstu do prawej, do środka lub do lewej strony, możliwość tworzenia list w tekście, zarówno list wypunktowanych, jak i list numerowanych, możliwość definiowania wcięć akapitu, czyli przesunięcia akapitu w prawo lub w lewo i takie podstawowe możliwości formatowania jak pogrubienie, użycie kursywy, podkreślenie tekstu, przekreślenie tekstu, czy też użycie indeksu dolnego lub górnego. Mamy też oczywiście możliwość kolorowania tekstu, przy czym tutaj możemy albo skorzystać z gotowych kolorów, albo też zdecydować się na użycie własnego koloru, korzystając z palety barw. Możemy również w dowolnym miejscu naszego pola tekstowego wstawiać tabelę, przy czym w przypadku tabeli możemy zdefiniować podpis tej tabeli, zdecydować w którym miejscu, czy pod, czy nad tabelą ten podpis się będzie znajdował oraz możemy włączyć nagłówki zarówno tylko na kolumnach, tylko na wierszach, ale również zarówno na kolumnach, jak i wierszach. No i oczywiście w przypadku tabeli definiujemy również liczbę wierszy i liczbę kolumn. Następnie, kiedy taka tabela zostanie wstawiona do naszego dokumentu, możemy ją wypełnić danymi, wpisując odpowiednie teksty w pola tabeli. Kolejną przydatną funkcją edytora jest możliwość wstawiania ilustracji do naszych dokumentów edytowanych na platformie. Używając przycisku do wstawiania ilustracji, zwróćmy uwagę na to, że ilustracje możemy wstawiać, nie tylko zresztą ilustracje, ale wszelkiego rodzaju pliki multimedialne, które podpinamy do naszych dokumentów na platformie, możemy wstawiać z tak zwanych repozytoriów. Czyli możemy na przykład przesłać plik ze swojego komputera. Przesyłamy wybrany plik i zauważmy, że w polu edycji tego pliku graficznego możemy zdecydować, czy ten plik będzie na przykład po lewej stronie akapitu tekstu, czy po prawej stronie. Możemy również zmodyfikować delikatnie jego rozmiary i jeśli jest to plik duży, to warto zostawić zaznaczoną opcję rozmiar automatyczny, żeby się ten plik dostosowywał do szerokości ekranu, który będą mieli nasi studenci, ale też powinniśmy wprowadzić w przypadku plików graficznych opis alternatywny dla osób, które nie mogą tej ilustracji zobaczyć, czyli dla osób niewidomych. Jeśli taki opis z jakiegoś powodu nie jest potrzebny, możemy zaznaczyć pole opis nie jest wymagany i w ten sposób po zapisaniu obrazu będzie on wstawiony do naszego tekstu. Oprócz obrazów do naszych tekstów możemy również wstawiać pliki audio-wideo, przy czym zarówno wprowadzając adres internetowy takiego pliku, czyli możemy utworzyć link do zewnętrznego źródła, albo korzystając z przycisku Przeglądaj repozytoria możemy przesłać plik, który znajduje się u nas na komputerze.
Oprócz przesyłania pliku lub linkowania pliku audio-wideo z zewnętrznego źródła, mamy również tutaj możliwość nagrania dźwięku lub nagrania filmu bezpośrednio na platformie, korzystając z mikrofonu lub kamery, który mamy w naszym komputerze. Jeśli uczymy przedmiotów ścisłych, to szczególnie przydatna może być dla nas również możliwość wstawiania równań. W tym celu korzystamy z edytora równań, który się znajduje w tym miejscu w naszym edytorze tekstu i wybierając dowolne znaki, te znaki będą wpisywane w tym miejscu w okienku edycji w zapisie tag i jeśli wprowadzimy już taki zapis i oczywiście zmodyfikujemy sobie tutaj, wstawiając swoje własne dane lub liczby w miejsce tych liter ABC, to wtedy takie równanie zostanie zapisane w naszym dokumencie w zapisie tag, natomiast w momencie, kiedy zapiszemy ten dokument i wyświetlimy jego finalną wersję, będzie on zamieniony na faktyczne równanie. Edytor pozwala nam również wstawiać emotikony lub symbole. Po zaznaczeniu fragmentu tekstu możemy na tym tekście również utworzyć linki. Oczywiście, jeśli są to linki do jakichś zasobów znajdujących się poza platformą Delta, warto, żeby otwierały się w nowym oknie, natomiast jeśli linkujemy w ramach platformy Delta, takie otwieranie w nowym oknie nie jest konieczne. Kiedy link już wstawimy do naszego dokumentu, możemy taki link w każdej chwili usunąć, wstawiając kursor i używając przycisku Usuń link. Z linkowaniem związany jest jeszcze jeden przycisk, który zapobiega automatycznemu linkowaniu. Niektóre narzędzia platformy, na przykład słownik, posiadają taką funkcję, że jeśli w słowniku znajduje się jakieś hasło i to hasło wystąpi gdzieś w tekście naszego kursu, to może być ten tekst automatycznie podlinkowywany do tego hasła w słowniku. I oczywiście to jest najczęściej pożądane działanie, natomiast przykładowo w przypadku quizów najprawdopodobniej nie będziemy chcieli, żeby każde wystąpienie jakiegoś słowa, które się znajduje w słowniku, było automatycznie w trakcie rozwiązywania quizu przez studentów linkowane do tego słowa i do jego wyjaśnienia. Więc w takim przypadku możemy zaznaczyć cały tekst, który się znajduje w oknie edycyjnym i jeśli nie chcemy, żeby to automatyczne linkowanie w nim występowało, klikamy przycisk Zapobiegaj autolinkowaniu. Kolejna funkcja edytora tekstowego dostępnego na platformie, która łączy teksty, które wprowadzamy z innymi narzędziami platformy, to jest możliwość wstawiania ćwiczeń H5P. Są to ćwiczenia interaktywne, które tworzymy za pomocą jednego z narzędzi dostępnych na platformie i ćwiczenia tworzone przez nas na platformie najczęściej będą magazynowane w specjalnym banku zawartości, który jest przypisany do naszego kursu. I następnie tak utworzone ćwiczenia możemy podpiąć w konkretnym miejscu, korzystając z banku zawartości. Tutaj w przypadku tego kursu, jak widać, bank zawartości na razie jest pusty. W jednym z kolejnych filmów będziemy sobie omawiali tworzenie ćwiczeń interaktywnych H5P. Edytor ma oczywiście również funkcję cofania ostatnio wykonanych akcji lub przywracania czy ponownego wykonania cofniętych działań. Ma też funkcję usuwania formatowania. Jest ona szczególnie przydatna, jeśli na przykład do edytora wklejamy tekst z edytora tekstu zewnętrznego, na przykład Microsoft Word, czy wklejamy tekst ze strony internetowej i teksty te zawierają jakieś formatowanie, które chcemy najpierw usunąć, a następnie samodzielnie sformatować ten tekst. To wtedy możemy zaznaczyć cały tekst w oknie edycyjnym i kliknąć przycisk Usuń formatowanie, dzięki czemu będziemy mieli czysty tekst bez podkreśleń, wytłuszczeń i tym podobnych formatowań i będziemy mogli go sformatować samodzielnie.
Funkcją bardzo specyficzną dla platformy jest funkcja edytora pozwalająca zarządzać plikami, które są podpięte do okna edycyjnego. Specyfika pracy platformy i podpinania plików na platformie działa w taki sposób, że pliki, które podpinamy w okienku edycyjnym, są poniekąd przypisane do tego konkretnego pola tekstowego. Czyli przykładowo ta grafika, ta fotografia, którą tutaj wstawiliśmy, jest przypięta, czy jest desygnowana do użycia w tym konkretnym oknie edycyjnym. Więc kiedy klikniemy teraz tutaj ten przycisk Zarządzaj plikami, zobaczymy, że w tym konkretnym oknie edycyjnym jest podpięta grafika, fotografia schroniska. Gdybyśmy wrócili troszkę wyżej i tutaj sobie zobaczyli pliki podpięte, w przypadku tego okna edycyjnego, jak widać, żadnego pliku tutaj nie ma. Przy tej okazji zauważmy jeszcze jedną funkcję tego okna edycyjnego. Możemy zwiększać oraz zmniejszać liczbę przycisków, pokazywać bardziej zaawansowane przyciski, używając tego pierwszego przycisku po lewej stronie. Kończąc omawianie edytora, zwróćmy jeszcze uwagę na dwa przyciski, które pozwalają nam sprawdzić aspekty dotyczące dostępności tekstów wprowadzanych przez nas na platformie dla osób niepełnosprawnych. Mamy też bardzo przydatny przycisk, szczególnie w sytuacjach, kiedy pewnych zmian, które wprowadzamy w tekście, nie można zobaczyć od razu w trakcie edycji. Przykładowo, jeśli wprowadzamy wzory, to te wzory są wyświetlane w oknie edycyjnym w formacie tekst. Natomiast, żeby zobaczyć finalną wersję naszego dokumentu, jak ona będzie wyświetlana studentom, zanim zapiszemy ten dokument, możemy użyć przycisku Podgląd. I wtedy generowany jest podgląd, gdzie możemy sprawdzić, czy na przykład wzór jest poprawnie generowany. I ostatnim przyciskiem, o którym sobie powiemy w tej chwili, jest przycisk włączania edytora HTML, który pozwala nam, jeśli znamy oczywiście kod HTML, edytować nasz dokument bezpośrednio używając kodu.